Witam Was, moi drodzy. Witam was, siema, hejka, halo, bonjour, sziasztok. Tak, dzisiaj troszeczkę inny film, ponieważ mieliśmy tutaj naprawdę niesamowity kocioł ostatnimi dniami. Za duże. Ik raad dat niemand aan om dat op die manier te doen. Mówię, nikomu nie poleca robić takiego czegoś, co byśmy tutaj mieli, ponieważ naprawdę ostatnie, no nie wiem, z 1,5 tygodnia chyba, nie? Gdzieś to Półtora już to tygodnie, no, ja chyba, myślę chyba. 2 albo 3 tygodnie już wszystko. No, może 2 tygodnie to tak było. Dobra. Wszystko zaczęło się od takiego pomysłu, ponieważ tutaj mieliśmy taką szafę jedną, Dwa taka szklane. starodawną, z takimi szklanymi drzwiami, tam było troszeczkę książek w tym wszystkim. Później tutaj za nami przy łóżku stał taki regał też, z takimi różnymi książkami też, które żeśmy tutaj mieli. No i wpadliśmy na taki mały pomysł, wiecie co, zrobimy sobie regał na książki tutaj. Więc tam też do kolegi naszego napisałem, czy by tam nie miał czasu też troszeczkę tutaj dopomóc. No mówi, dobra, no to zrobimy to chwila, moment. Mówi, co to 1-2 dni zrobimy. Więc zaczęliśmy po prostu tutaj to robić i naprawdę powiem Wam, to straszne, to było straszne, ponieważ ten regał był też plecami jak gdyby naszych łóżek, łóżka, ponieważ to jest jedno łóżko i ta szafa była jak gdyby plecami, ponieważ my tutaj mamy to pomieszczenie, gdzie śpimy, tak jak gdyby zabudowane w tym wszystkim, od reszty domu odizolowane, że jak ktoś sobie wcześniej wstaje, na przykład żonka, to żeby mi tam nie świeciło światło do środka, żeby mógł w ciemności spać sobie też. Jest to też, wiecie, też te maty ADR są na tym położone i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to całkowicie zrobione tak bezpiecznie tutaj w tym wszystkim, żebyśmy jak najbezpieczniej mogli spać. No i co? Zaczęliśmy to wszystko robić w pierwszy dzień. No to jak żeśmy to wszystko powyciągali, zresztą to zobaczcie sobie sami, jak to pierwszy dzień wyglądało, bo to była gdzieś 2 w nocy. Jak dopiero skończyliśmy to wyciągać. To Wam tu teraz wstawię. Także moi drodzy, w 1:30 w nocy. Tutaj stała szafa, gdzie były książki. Tu stała szafa. To już wszystko wyniesione. Tu zatem jest nasze łóżko. Także jak tą szafę cofłem, bo ta szafa była jak gdyby ścianą naszego łóżka, to zrobiła się dziura. Więc tutaj razem z kolegą to po prostu zamknęliśmy to całe. Także to już mamy przygotowane. Tutaj robiliśmy. No teraz jest no już późno, no w sumie to jest nawet nie w pół do, no nie wiem, którą powiedziałem, bo ona dzisiaj troszeczkę dość jest w sumie jest za 21 w nocy. Także no i nasz pokój to dzisiaj jest po prostu, no żonka zawsze mówi, mamy mało książek, nie? A to jest nasza kanapa, nie? Gdzie powinniśmy siedzieć. I ona jest załadowana aż po same uszy książkami wszystkimi. Wszystko jest tutaj wywalone. No bo nie ma gdzie tego dać po prostu. Zresztą wszędzie walają się jakieś deski, byle gdzie, wszystko. Tam jeszcze deski, tam deski z tej szafy, które tu były. Także no to wszystko na razie stoi i czeka. I jutro chcemy tutaj skręcać taki regał. Chcę zrobić po prostu, żeby był tak na tą całą ścianę po prostu. I częściowo tutaj na tą ścianę też jeszcze półki dokręcić. I zrobić tutaj po prostu miejsce na te książki, żeby to wszystko było. No i taki pomysł się zrodził. I tak zaczęliśmy to działać. No w sumie zaczęliśmy działać gdzieś po 18. No udało nam się wynieść przynajmniej jedną szafę, która była tu. A tą całkowicie rozwaliliśmy. Także to są resztki z tej szafy, które tu leżą. Bo ona już się do niczego nie przyda. Także ją wykorzystamy po prostu do budowy regału teraz. No i wszystko najpierw było na łóżku. No ale że trzeba będzie gdzieś iść spać, bo inaczej byśmy musieli iść do samochodu spać. A teraz troszeczkę no zimno, żeby sobie w aucie spać. No to po prostu wszystko rzuciliśmy znowu z powrotem tutaj na tą kanapę teraz. Także wszystko tutaj leży. No i taki to dziś pracowity wieczorek. Także jutro z rana ruszamy dalej i będziemy to dalej przebudowywać. No i żeby tego było mało, to wszystko najpierw wylądowało na łóżku. Z łóżka musieliśmy to później przenieść tutaj, bo myśmy sobie pomyśleli, no dobra, damy radę, nie? To chwila, moment.
No a tu koniec, nie? Trzeba iść spać. Wszystko leżało na łóżku. Wszystkie książki, wszystko leżało na łóżku. Więc znowu z łóżka wszystko trzeba było to tutaj na sofę przenieść. No to widzieliście przed chwilką, jak to wyglądało. No i następnego dnia znowu trzeba było zacząć budować. I tu było jedyne wejście do tego, żeby w ogóle tam budować. Wszystko było zawalone książkami. Więc znowu z rana wszystkie książki z powrotem na łóżko trzeba było wynieść. Także to I naprawdę... proszę nie pytaj, albo nie pisać później takie reakcje, ale takie kartoniki, zrób tam te książki w środku. Nie, to tak nie działa. No to musi U być nas to wszystko nie pod funkcjonuje. ręką. No. Plan był taki po prostu, żeby zrobić jedną ścianę, gdzie będą same książki, czyli taką po prostu dużą bibliotekę, żeby to tak nie było porozwalane po całym domu. No niestety przeliczyłem się i to mocno, ponieważ postawiliśmy rzeczywiście bibliotekę, zaraz wam ją pokażę, właściwie na całą ścianę i jeszcze tutaj nad głową już też część mojej wisi, bo tutaj też nowe półki inne porobiliśmy wszystko. No i się okazało, że jednak dalej się wszystko nie zmieści. Czyli dalej mamy tam jeszcze cały regał książek, nad łóżkiem jeszcze mamy, Studowa. w stajni jeszcze też stoi jedna Okej, szafa z a książkami. Moment. Stajna jest do zwierzęta, studowa No. jest do siano i u nas No u nas to ani to, magazyn. u nas to ani to już nie jest, bo to była stajnia, ale już jest przebudowana, także już to nie jest stajnia. Jest magazyn w tym momencie. To te drugie pomieszczenie, gdzie zawsze tam też czasami filmy kręcę, gdzie wy tam Tak. widzicie, to tam stamtąd jest. Także tam jeszcze też książki stoją i tu jeszcze nad łóżkiem też mamy 3 półki, nie? Pełne takich. No całe łóżko jak idzie, to tak wokół taka elka, jeszcze też dalej 3 półek. Jeszcze chyba w werandzie leży parę też w takiej szafce jednej, które się po prostu no nie pomieściły. Także nie wiem jak długo musielibyśmy mieć ścianę, żeby naprawdę wszystkie książki zmieścić tak jak ja to sobie planowałem w głowie. Ja mówię, no super, postawimy tak, zmieścimy wszyściuteńko. No niestety nie, zmieściliśmy połowę może nawet nie połowę, jak tak na to patrzę. I reszta po prostu dalej stoi. Ale zwiększyło nam się ogromnie pomieszczenie przez to wszystko, bo Mamy to jeszcze nie więcej. jest koniec. Może Nie. najpierw wam pokażę jak wygląda biblioteka, bo to się na tej bibliotece nie skończyło. I to są... Tada! Zrobiliśmy taki regał na książki. No jak widzicie, on jest ogromny. On jest naprawdę ogromny. To może tak nie oddawać tutaj tego, jak to teraz wygląda, ale takie coś zrobiliśmy. Mieliśmy dużo takich różnych właśnie kawałków płyt. Tam widać, że troszeczkę jest inny kolor. Jedne są ciemniejsze. Gdzie jest mój palec? Ta jest jaśniejsza na przykład. Te są ciemniejsze. Tutaj u góry też ciemniejsze. Ale po prostu no, z tego co mieliśmy, z tego po prostu to zrobiliśmy. Wygląda to dużo lepiej, dużo przejrzyście. No, biblioteka robi po prostu swoje wrażenie tutaj w tym domu. Film tego tak już widzę, że nie oddaje na żywo. Jak się tutaj wchodzi, to teraz naprawdę jest to no, coś fajnego, coś czego mało kto ma. No, bo ona się aż dotąd jest, nie? Także mi się nawet w obiektywie nie mieści. Także to jest cała tutaj teraz biblioteka. Tu u góry jeszcze wszystkie te takie różne dekoracje daliśmy. Też żeby to ładnie jest to podświetlone też LEDem, który i tak na suficie już był. Także jest to ładnie wszystko podświetlone. No i tak to teraz po prostu tutaj wygląda. Jak żonko, podoba Ci się Twoja biblioteka teraz? Super, ale ja chcę jeszcze... Musimy zobaczyć. Jeszcze więcej biblioteki, nie? No. No tak, bo ja chcę... Jest naprawdę... Ja preferowałam osobną bibliotekę i ja myślałam, wiesz co, robimy łóżka do strych. No, I już był taki robimy plan, tam. żeby po prostu całą tą sypialnię zlikwidować i to Tak. przedłużyć, bo tutaj zaraz za tym mamy sypialnię, tutaj śpimy. I żeby to całkowicie wywalić, zrobić dodatkowe wejście takie tutaj na strych i żeby łóżko zrobić na Tak. strychu, ale to na razie po prostu już nas w tym momencie przerosło, Tak. bo to nie jest wszystko, co na czym się to tutaj skończyło. Tu było jeszcze dużo więcej pracy, którą mieliśmy do wykonania, ale już to ładnie wygląda, także tutaj, kanapę skróciliśmy jeszcze. Tak. Po długim czasie została skrócona, bo ona była Tu było jeszcze takie coś było, taka dostawka była tutaj na Tak. tę stronę
I tą dostawkę nagle z kolegą mówimy, ty kurczę, ale jak to zrobić? A on mówi, poczekaj, bo tam chyba było na oparciu coś takiego, takie zaczepy. No i złapaliśmy te zaczepy i rzeczywiście udało się wywalić ten kawałek, który nam i tak jest niepotrzebny. Więc mamy teraz fajną dwuosobową kanapę, bo to tylko przeszkadzało, bo przejścia Tak. nie było i nie można było sobie z drugiej strony przejść i tak dalej, także no kilka lat mieliśmy to tak stać, ale w końcu udało nam się to zmniejszyć, wywalić, nawet nie wiedzieliśmy, że ona taki system miała, że można ją było skrócić, to dopiero teraz wyszło w praniu, także biblioteka stoi. No i to mamy po prostu zrobione. Później to biurko, które też Wam pokazywałem tutaj, przesunęliśmy bardziej w tą stronę, dzięki temu mamy tutaj więcej miejsca do chodzenia. Ale pojawił się kolejny problem, ponieważ tutaj stała taka biała szafka, na której mieliśmy tam jeszcze taką płytę gazową, taką małą kuchenkę, takie rzeczy właśnie typowo też kuchenne, gdzie mogliśmy coś tam na szybko sobie upichcić, czy coś zrobić, czy coś ugotować, nie wiadomo co jeszcze. No i nagle tej szafki nie ma, bo tą szafkę trzeba było wywalić, bo po prostu wszystko się przesunęło. No i teraz co z tym zrobić? Ponieważ nasz dom jest naprawdę bardzo mały. My tutaj mamy sypialnię, bibliotekę, łazienkę, kuchnię, no salon. To jest wszystko w jednym pomieszczeniu, 24 metry kwadratowe, co tutaj widzicie. Tyle ma to pomieszczenie i to jest wszystko. Jeszcze jest taki ogromny piec, który nam też naprawdę sporo zajmuje. On chyba jest 2, no nie, 2 nie będzie mieć. Z 1,5 metra będzie mieć i 1,5 metra w tamtą Tak. stronę. I to jest też naprawdę kloc, który tak naprawdę no prawie 1/4, no takie niecałe 1/4, 1/3 pokoju nam zajmuje. Także to wszystko po prostu trzeba tutaj upchać w tym małym pomieszczeniu. No i teraz co? No, mieliśmy tutaj taką szafę, która stała na ubrania, tam lustro i tak dalej, więc pomyśleliśmy, wiesz co? Weźmiemy tą szafę, przeniesiemy ją może gdzieś na tamtą stronę. Jednak kiedy tą szafę ruszyliśmy, okazało się, że ta szafa już nie żyła. Mało tego, za tą szafą jeszcze była oryginalna ściana domu, której praktycznie nie ruszaliśmy. Mhm. Bo nie chcieliśmy jej ruszać, bo za nią jest komin. Więc ona była po prostu tak obita taką płytą kartonową jakby. I tam kiedyś jeszcze coś pomalowaliśmy na to, zresztą to zaraz zobaczycie, bo tam też sfilmowałem. I ta niebieska farba, która tutaj na ścianach była, tam jeszcze też na tym jest. Naturalne. No i kiedy tą szafę ruszyliśmy, to się okazało, że szafa się rozpadła, więc wszystko z tej szafy trzeba było wyciągnąć. Znowu ubrania, taka góra, znowu tutaj na sofie. Nie, najpierw na łóżko to przenieśliśmy chyba, Najpierw do łóżko. Tak, najpierw na łóżko to przenieśliśmy, te wszystkie ubrania. Znowu na łóżko, bo myśleliśmy, no dobra, zrobimy to, nie? Bardzo szybko. Uda się, nie? No. Tak. No, ale jak się ruszyło tą szafę i się to wszystko rozpadło, no to już było do widzenia, to już było po planie, że to się uda. Więc wywaliliśmy tą szafę i się okazało, że ta ściana za tym, no nie będzie to tak. Ponieważ tam te płyty kartonowe się już odgięły całe, bo tam jakaś wilgoć weszła w to. No tak. Farba ta niebieska, która jest pod spodem na tych balkach, zaczynała wypadać ze środka. Zresztą to zaraz wszystko Wam pokażę. No więc co? Musieliśmy to wszystko zlikwidować, te płyty zerwać, tą ścianę, tą farbę i tak dalej. Nakurzyło się tutaj, ponieważ tam z tyłu jeszcze mieliśmy wybetonowane z takimi ozdobnymi kamyczkami. Taki pomysł kiedyś mieliśmy, żeby wsadzić takie kamyczki ozdobne. Mój pomysł. No twój też to był, bo tobie się to też podobało wtedy, dlatego mamy tu i przy No. werandzie też taki beton z kamieniami. Tak. A teraz rozumiem. Tak, tam w tym rogu co tam były. Tak. No i te kamyczki teraz trzeba było wybić niestety. Także znowu trzeba było młot i trzeba było to wszystko skuć stamtąd, bo szafkę chcieliśmy tam inną dać, a ona by się tam nie postawiła przez to, że tam były te kamienie, które wystawały z betonu. Więc ta szafka cała chodziła na wszystkie strony. Więc znowu zaczęliśmy kuć ten beton. Wszystko kurzu się tutaj narobiło. Niesamowicie, wszystko zakurzone. No i co? I przyszedł wieczór i koniec. Znowu gdzieś 1 czy 2 w nocy. No i trzeba było iść spać, a to znowu wszystkie ubrania na łóżku, więc znowu wszystkie ubrania trzeba było przenieść tutaj na sofę. Mhm. Następnego dnia już później zaczęliśmy właśnie z tą szafą i tak dalej, to wszystko sobie tam składać. Także naprawdę
było co robić. To wam tutaj teraz wstawię, jak to wyglądało. Wszystko. Po bibliotece postanowiliśmy, że tu jeszcze szafę sobie zmienimy, bo tu stała szafa nasza stara. Jeszcze jak żeśmy się wprowadzali, to było takie arcydzieło tutaj zrobione za tym. No niestety dzisiaj to już nie wygląda za dobrze. Już nawet wygląda bardzo źle. Więc zrywamy to po prostu całe, bo to cały pokój ma bałazerię praktycznie wokół. Więc chcemy dać tu bałazerię, a że i tak w garażu jeszcze mam paczkę, która została. Także będziemy to ściągać teraz. Także no, zaczęło się od biblioteki, a wychodzi na to, że będzie gruby remont tutaj. Ale to, co jest tam malowane, to już było robione na początku, kiedy... No, kiedyśmy się tu wprowadzili, tyś to malowała. No, ty też dałeś pomoc. No, ale ty malowałaś. Ja pamiętam, nawet mam gdzieś zdjęcie chyba, jak to malowałaś jeszcze. No tak. Dobra, to zbieramy się dalej do roboty. No i płyty ściągnięte. I tak tu wyglądał kiedyś cały dom. O, znowu się echo robi. I patrzcie, tutaj na samej górze jest dziura i jest i mysz. Tu było całe gniazdo znowu od myszy. Za tą płytą. I dziurę wygryzła. I tak tutaj wszystko, jak żeśmy się tutaj wprowadzali, to wszystko żeśmy zdzierali. Patrzcie, ile to jest kolorów. 1, 2, 3, 4, 5. Po prostu wszystko ktoś kładł to jedno na drugie. I ten cały pokój, wszystko żeśmy stąd zrywali i wszystko żeśmy szlifowali. Każde jedno to drzewo było szlifowane do takich fajnych kolorów po prostu. Także to cały pokój był. To jest jedyna ściana, która jeszcze w oryginale tutaj została z całego domu. Bo reszta wszystko było zdarte. O, wszystko się tak zdzierało i to drzewo się szlifowało tutaj pod spodem. Także no, to robimy ostatnią ścianę, która była w oryginale, na już nie oryginał. Także o, to co było najgorsze poodpadało. Tak to wygląda. Siwo, w domu siwo, wszystko będzie zakurzone. Także trzeba to wynieść. I co robimy na siwe włosy? Olej z magnezu, dobre stilzis, dobre jedzenie. Im mniej węglowodany ludzie mają, im mniej szare włosy. Ale ja nie mówię o genetyczne błędy, bo genetyczne błędy też możemy robić na dobrą stronę, to znaczy epigenetyka, ale to jest temat na inny raz. Dobra, to robimy dalej. Tak to wygląda na ten moment. Powrót do przeszłości nam tutaj przyszedł z powrotem. No i raz, dwa, trzy, ściana gotowa, moi drodzy. Już calutka gotowa. Także jest bałazeria założona. No i tu zrobimy sobie taką małą kuchnię jakby teraz, coś w tym stylu. Taki jest przynajmniej plan tego, żeby tutaj zrobić taką kuchnię. Później jeszcze coś z tymi kablami. Tak, to jeszcze z pieca, z komina. To chyba do wędzarni było kiedyś takie coś, że to się zamykało, ale tego nie ruszam. Bo... nie, żeby się jeszcze komin zawalił. Ale mi chodzi. No tak, no to pracę, trzeba było no. trafić idealnie, nie? Żeby to po prostu wyszło, także no było zabawy troszeczkę, ale najważniejsze gotowe, ściana stoi. I to teraz, moi drodzy, jest nasza nowa kuchnia, troszeczkę zmniejszona, ale ściana już zrobiona, zrobione też i półeczki u góry, także wszystko jest tutaj fajnie. No nie mamy tutaj jakoś super za dużo tych przyborów kuchennych, ale takie co najważniejsze dla nas to tutaj jest. Tutaj mamy też i płytę, tą no, gazową, kuchenkę gazową, tak to się właśnie nazywa, jakby można było sobie coś zrobić, także wszystko jest już teraz zrobione, ładnie to po prostu wygląda. No, także my jesteśmy zadowoleni, kuchnia jest pomniejszona, ale jest, także no.
No i można sobie tutaj po prostu działać. Tu i miejsce też jest, gdzie można sobie coś pokroić. Wiadomo, nie jest to jeszcze do końca wszystko zrobione, bo jeszcze tu trzeba pozamiatać pod kurze, bo jeszcze z pieca znowu zdążyło nabrudzić. Ale tak jak mówię, no wczoraj to praktycznie wszystko skończyliśmy, także trzeba działać. O, jest i kubek miedziany. Można się napić wody. I termos miedziany, to najważniejsze. Także tak wygląda teraz nasza kuchnia. Także mamy taki kącik kuchenny teraz już tutaj zrobiony, jak widzieliście. Wygląda to fajnie, też nam się miejsce zwiększyło przez to wszystko. No i super. No ale dalej, idziemy dalej. Ponieważ no, ostatnio pokazywałem wam tutaj akwarium, które dostałem tutaj od żonki. No i mieliście chyba raz w live, było widać jeszcze, znaczy to z mamą, jak to nagrywałem, że tam za mną jeszcze taka mała kostka stała. Jeszcze miałem taką starą kostkę i miałem jeszcze tutaj taki mały, prostokątnie 60-litrowy akwarium, bo zawsze chciałem mieć krewetkarium z krewetkami. Więc to tutaj to jeszcze też stało sobie, no i to tak przeszkadzało, ponieważ tu dosunęliśmy taką małą szafkę, przez to nie mogliśmy wejść do szafy. Na ten stało akwarium. Ta kostka, która stała, postawiliśmy na takich nakastlikach. No i znowu też się nie dało wejść do drugiej szafy, gdzie tam jakieś koszulki i tego typu rzeczy były, bo się drzwi do końca nie otwierały, tylko była taka mała szczelina. Więc wpadliśmy na pomysł z kolegą, co weźmiemy inny, postawimy inny tam, gdzie była nasza kuchnia, gdzie często też wam filmowałem, gdzie jakieś potrawy robiliśmy, gdzie tam filtr wody stał i to wszystko. Olej. No, są oleje jak robione tam robiliśmy i na tak dalej. To ta kuchnia prasa? tutaj, która tutaj jest. Zaczęliśmy stamtąd wszystko wyciągać. Znowu ta szafa, która tam stała. W tym rogu wiem, że jest problem, bo tam była wilgoć zawsze, dlatego ja tam wyłożyłem beton na tą ziemię, żeby to troszeczkę zlikwidować. No i znowu wyciągamy to wszystko. Nie? No, bo ta szafka też już nie żyje, się okazało. No więc mówimy, dobra, no to tak nie będzie. Wywaliliśmy wszystko, szafka poszła, out, wszystko wywalone. Wstawiliśmy tam akwarium większy na to, żeby po prostu tam sobie mogły takie krewetki, małe rybki tam to wpuścić. Także tej kuchni już nie mamy całkowicie. Ona już też nie istnieje. Tam jest teraz akwarium postawione na to miejsce. No i stoi to sobie, wszystko fajnie. Ale ten małe szafki, które były tu No, na tę stronę w pokój, ja mówiłam, wiesz co, robimy te szafki tam na dole, Zrobimy z tego po prostu podest na to ale akwarium. porównanie, om het gelijk waterpas te krijgen. No i żeby to wyrównać, to teraz było dopiero, bo tu wszystko jest po prostu nierówne. Jak przyłożysz poziomnicę, to ściany są nierówne, jak to dom, jak to kiedyś budowali. Więc musieliśmy to wypoziomować. Udało nam się to w końcu wypoziomować. Daliśmy te nakasztliki tam, 4 pod spód. Na to ten blat kuchenny, który na tej szafce kuchennej był, daliśmy go na to i na to daliśmy akwarium. Ale żeby te nakasztliki wyciągnąć, to musieliśmy najpierw tą kostkę, na której ona stała, to małe akwarium, musieliśmy znowu to wyciągnąć spod spodem, także kolega stał w rękach z tym akwarium, myśmy te szafki wyciągali na szybko i później coraz niżej, aż został tylko na jednej, bo tam była jedna więcej. Poprzenosiliśmy to tam, postawiliśmy, zrobiliśmy, to znowu gdzieś już 2-3 dni dalej byliśmy z tym wszystkim, zanim to wszystko udało nam się zrobić. Bo to wiecie, to się teraz tak fajnie szybko mówi, ale to roboty naprawdę było, ponieważ tu wszystko było zawalone, tu przejścia nie było. No, dosłownie tak, jak kolega to się łapał za głowę, mówi, Boże Święty, ja już nie mogę, my to musimy cały czas przenosić. Bo co robiliśmy, to musieliśmy wszystko wynosić na jedną stronę pokoju, a za chwilę znowu tam musieliśmy robić, więc znowu trzeba było w tą stronę wszystko przenosić. Bo to jest taki mały pokój. Po prostu gdzie się nie dało czegoś wynieść na zewnątrz, bo pogoda też nie taka. Tu deszcz, tu śnieg jeszcze był. Ten rzeczy, które były tu, nie mów, zrób to, po co wy nie zrobicie tam to wranda. No to też nie było miejsca. Bo mamy na wrondzie też nasze psy. Ej, No. Amber, ona No, jest taki fajnie Ona jeszcze psa. jest młoda, no. Ona jeszcze jest młoda, lubi sobie czasem coś pogryźć i pobawić się z tym, bo jeszcze, to jeszcze nie jest Tak. dorosły pies, także no ma te takie zagrania, że jeszcze lubi sobie coś pogryźć, także cały czas było wnoszenie, przenoszenie. No i dobra, stoi to akwarium. To wam też pokażę, albo za chwileczkę wam pokażę.
Tylko jeszcze skończę. No i minęły teraz 2 dni takiego spokoju, już wszystko ładnie mieliśmy poukładane, wszystko fajnie, pięknie. Aż tu nagle kolega mówi, wiesz co, akwarium jest fajne, duże. Mówi, wziąłem od jakiegoś znajomego, praktycznie, że nowe, z pompami, ze wszystkim. Ale mówi, jest problem, ponieważ u mnie strop w domu tego nie wytrzyma, tego ciężaru. Nie chciałbyś zamienić tego swojego, bo to moje było mniejsze. No ja się zgodziłem na zamianę akwarium. O Boże, jakbym to był wiedział, jakbym ja to był wiedział, że to coś takiego będzie z tym. Ponieważ to było 360 litrów, co on załatwił. To już mi ta szafka tego nie utrzymała. Musieliśmy szafkę totalnie przerabiać, co wam też zaraz pokażę. Blaty, dodatkowe nogi do tego, to jest stara dębowa szafka, która jedyne coś takiego może utrzymać. Teraz musieliśmy tam to wszystko rozbroić. Ryby wszystkie pływały w wannie, tam była grzałka, turbinka, no dosłownie jak akwarium, na powietrze. Wszystkie ryby w akwarium poszły do wanny. Pływały tam sobie w tej wannie, myśmy tutaj robili. To musieliśmy całe, co tutaj miałem, to nowe praktycznie, co dopiero od niej miałem. Musiałem całe to rozbroić, wszystko wodę spuścić, podłoże wybrać, tego. To pojechało do kolegi, a później przyjechało tamto, na to miejsce. Boże święty, jakie to było ciężkie, moi drodzy, jakie to było ciężkie. Ja nie wiem, ono gdzieś koło 100 kg chyba waży samo szkło. My naprawdę, jak żeśmy to tutaj donieśli do domu i to już o mało co by nam się było wyślizgło, bo to było takie ciężkie, że tego naprawdę myśmy to we dwóch targali, ja i kolega. I mamy kawałek, bo wiecie, że tutaj jest cała taka droga aż na dół, ta ścieżka, trzeba było przejść i przez werandę, ono się ledwie przez drzwi zmieściło, od tego zacznijmy. I naprawdę tutaj przed samym progiem już nam się tak zaczęło z rąk wyślizgiwać, że na ostatni moment położyliśmy na próg i musieliśmy chwilę odsapnąć. Chyba pół godziny dochodziliśmy do siebie i później jeszcze raz trzeba było się zebrać te siły, to była 2 w nocy, żeby jeszcze go tutaj wnieść do środka. No i w końcu się udało, wnieśliśmy, postawiliśmy, na ten był dzień zakończony, ale następnego dnia to my wyglądaliśmy oboje jak zombie. Tak byliśmy wypompowani. Kolega to chodził też cały połamany, mówi, jak mnie piecze w barku coś. Mnie tak ręce tutaj dosłownie bolały od tego akwarium. Taki to był ciężar po prostu, żeby to przenieść. Jakbym był wiedział, to bym mnie nigdy w życiu na takie coś nie decydował. Bo to straszne, no było naprawdę straszne. Maar wat het meest grappige is, dat had hij nooit verwacht. No, Dat ik zou kunnen slapen tijdens het boren, het werk en muziek aan, no et to do cetera. tego zaraz dojdziemy. No. Okej, dobra. No i tutaj mówił, a jeszcze mówił wcześniej, kurczę, mogliśmy 450 litrów wziąć na to, a potem jak to wnieśliśmy, to no prawie 400 litrów ma to akwarium. No mówi, nie dalibyśmy chyba rady, żeby tego wnieść. Także naprawdę, i mieliśmy szczęście, że ono jest wysokie, a nie takie długie. Bo jakby było dłuższe, to mielibyśmy naprawdę problem z werandy się tutaj złamać do środka, żeby z tym wejść. Bo tutaj mamy taki zakręt mocny i prawdopodobnie by nam w ogóle nie weszło. Tutaj by trzeba było przez okno wkładać po prostu. Trzeba było całe okno rozbroić i przez okno wkładać. Także to by było jeszcze gorzej by było, żeby coś takiego zrobić. Ale udało się. Wnieśliśmy, postawiliśmy, także to wam też zaraz pokażę. No ze zdziwienia kolegi to było to, bo żonka no chodziła wcześniej spać, ale nie tak wcześnie jak normalnie, bo ona dużo pomagała. Że ona potrafiła spać przy tym, jak my tu młotkami waliliśmy, odkurzaliśmy, wierciliśmy, śruby kręciliśmy. Dodatkowe muzyka, Piła oczywiście. chodziła, tak, muzyka leciała cały czas, tutaj wszystko. Kolega tak patrzył, jak ona może przy tym spać? Mówi, to dla niego to było po prostu niemożliwością, że ona mogła przy tym wszystkim spać. No ja to już przyzwyczajony do tego jestem. 50 minut plus No, minus. 50 minut już begon jej ik nie al te było. snurken. Już to jakieś chrapanki szły stamtąd, bo była też wypompowana przez to wszystko. W ogóle te dni też ja tak mało spałem, bo kończyliśmy naprawdę późno w nocy, do tego też i bardzo mało filmów wychodziło, bo nie dało się po prostu. Ja tutaj nawet do komputera się w pewnymi momentami nie mogłem dostać, bo on był cały zawalony. Wszystko tutaj leżało, także nawet nie dało rady do komputera dojść. No i z samego rana od razu dalej, żeśmy cały czas tutaj robili, ale efekt jest fajny. Także pokażę wam jeszcze na koniec,
jak wygląda teraz jeszcze akwarium, jedno i drugie postawione, bo robi to wrażenie. Teraz jak siedzimy, to mamy przed sobą ścianę wody. I jest to naprawdę mega, mega fajne. Podoba mi się, bo jest wyższe niż tamto, co miałem. On też jest zadowolony, bo ma takie, żeby mu się sufit nie zawalił. Żeby nie wpadł do pokoju z mamy razem z tym akwariumem. No bo jednak to jest prawie pół tony. Tak. Wszystko razem. Jest pół tony. Jak jest woda nalana, żwir i tak dalej, to pół tony leciutko to ma. Także to wam jeszcze wstawię. No i takie mieliśmy tutaj przygody. Po prostu przez te ostatnie 2 tygodnie chyba. Na razie myślę, że koniec chyba. 3 tygodnie, naprawdę. No, może będzie. Ja już zgubiłem rachubę naprawdę. Dzisiaj jest 31 stycznia. No, 31 stycznia, fakt, Tak. oczywiście. No. Brakuje sos na twój Nie, głowa. ja po prostu już zgubiłem w ogóle całkowicie rachubę, bo to, co tu się działo, to mnie przerosło momentami. To takiego rozwałki mieliśmy ostatnio tutaj chyba, jak się wprowadzaliśmy. Tak. Że też naprawdę wszystko tak leżało, że trzeba było przejściami chodzić i tak dalej, wszystko remontować. To nam się zrobiła powtórka teraz z tego, co wtedy było. Co to znaczy słowo powtórka? Repeat? O, herhaling. Mhm. Okej. Także coś takiego. Takie przeżycia tutaj mieliśmy. Dobrze, my się tutaj już żegnamy. Pokażę wam jeszcze na końcu, jak to teraz wygląda. Także zobaczcie sobie, podziwiajcie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa. Także tutaj macie teraz, to jest mój monitor. Jak tutaj siedzimy, to widzę coś takiego. Tu jeszcze muszę kable porobić, bo to dopiero wczoraj praktycznie, że funkcjonuje. Także te kable jeszcze trzeba ładnie pospinać i tak dalej, i te węże. Także stoi to od tej strony, tak to widać. A od drugiej strony to wam przejdę, pokażę wam. Bo od drugiej strony to wygląda jeszcze inaczej. Tu stoi to drugie, które tutaj wam mówiłem. Tu była nasza kuchnia, nie? Także tutaj mieliśmy kuchnię i tu są po prostu tylko małe rybki. To jest taki rośliniak bardziej. Tutaj bardzo dużo roślin. No sorry, jeszcze tu dużo rzeczy stoi, ale tak jak mówię, wczoraj skończyliśmy. Jeszcze musimy tutaj to sprzątać, bo jeszcze latarki tu stoją, które cały czas nam były potrzebne, bo nic nie było widać. Także tutaj się zrobił z tego taki rośliniak. W tym wszystkim pełno fajnych roślinek, bardzo dużo różnych takich małych krewetek. W tym wszystkim, o tutaj je widać, neonki, tego typu rzeczy. Przy okazji o małe molinezje się wykociły, siedzą jeszcze w kotniku, bo w międzyczasie się właśnie jedna rozmnożyła, żeby ich tamte nie zjadły. O, tutaj też jeszcze pełno takich małych krewetek w tym wszystkim biega. No i tak jak widzicie, to jest taki typowy rośliniak. To akwarium, bo jest naprawdę bardzo mocno zielone tutaj to wszystko. No i naprawdę ładnie się to prezentuje. Trochę glonojadów tutaj też w środku jest i tak dalej. A to drugie duże. A tutaj macie teraz to duże, które stoi w miejscu tego, co tam było. Także jak widzicie, jest to tutaj teraz, no naprawdę jest to kloc. Tutaj nie ma się co oszukiwać, to jest naprawdę ogromne. Tutaj też na takiej szafce, na takich nóżkach to stoi. Tak to zrobiliśmy, na takim grubym blacie. Obiliśmy go też wszystko ładnie. No i tak to po prostu się tutaj ma w tym wszystkim. Także no jest to naprawdę ogromne, bo ono ma 70 cm wysokości. O, jest i żółw. Sobie pływa. To są takie żółwie, że cały czas w wodzie mogą być. Tam tylko mają podest taki malutki, że sobie mogły wychodzić jak chcą, ale bardzo rzadko wychodzą, większość sobie siedzą w tym wszystkim. O, leci kiryśnik po powietrze. No, tutaj jeszcze jest takie coś, o. Ryba, która zawsze u mnie musiała być, bo mam po prostu sentyment do nich. To są takie bardzo stare, jakby prehistoryczne ryby. Plecostomus się nazywa. No ten już ma naprawdę 40 cm, także jest ogromny. Pokażę wam go z drugiej strony, będzie może lepiej widać. O. Także jest ogromny. Są 3 takie, tylko tamte są mniejsze. To jest taki jak gdyby glonojad, rodzaj glonojada, no tylko tutaj macie porównanie. O, tu jest duży już dorosły glonojad, normalny glonojad, tak zwany zbrojnik, a tutaj jest Plecostomus. Także różnica jest kolosalna między tym a tym.
Także, moi drodzy, tak to wygląda. No i akwarium jest widoczne ze wszystkich 4 stron. Także z każdej strony można sobie oglądać i podziwiać. Stąd też właśnie na tylnej stronie no są niestety ale te węże i te kable, bo gdzieś je trzeba przepuścić. Nie dało się tego całkowicie ominąć. Także tak to mniej więcej sobie tutaj wygląda. Jest fajnie przejrzyście. Ten jest taki mniej roślinny w porównaniu do tamtego akwarium, bo tamto akwarium jest takie typowo krewetkowe. Parę gupików, parę neonek w tym i ogromna ilość roślin tam jest, która się rozrasta. A to jest takie bardziej przejrzyste to akwarium, także tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, zakończymy na dzisiaj już tutaj ten film, bo żeby to nie trwało wam za długo, bo już tak się długi zrobił. Także trzymajcie się, hej.